Życzę, ale tylko sobie, bym miał radość uścisnąć pierwszego polskiego kosmonauta. Może już niedługo. Ary Sternfeld, Łódź, 1976 rok. Łódź, ulica Więckowskiego 21, godzina 15:09. Przechodzę na drugą stronę ulicy, wyciągam aparat i robię zdjęcie. Zdziwione spojrzenia przechodniów śledzą każdy mój ruch. Za szybą samochodu kierowca z niedowierzaniem wbija we mnie wzrok. Grymas na jego twarzy mówi: co ten typek w koszulce NASA tutaj fotografuje? Faktycznie, ze świetności tego budynku już niewiele zostało. Ulotniła się tak samo jak pamięć o człowieku, który tutaj mieszkał. Fragment mojego artykułu z październikowego numeru Astronomii z 2021 roku. Ary Sternfeld urodził się 15 maja 1905 roku w Sieradzu i tam też spędził pierwszych 10 lat swojego życia. Prawdopodobnie również w tym miasteczku zrodziła się w nim miłość do astronautyki. Wspominając młodzieńcze lata, podkreślał, że do końca życia utkwił mu w pamięci obrazek lecącego nad Sieradzem sterowca. W sierpniu 1915 roku wichry I wojny światowej przeniosły rodzinę Sternfeldów do Łodzi, gdzie mieszkali dziadkowie ze strony ojca. Obecnie budynek ten znajduje się na ulicy Więckowskiego 21. Jakiś czas temu, przed wejściem do budynku, widniała tabliczka z napisem: w tym domu mieszkał w latach 1925-1933 Ary Sternfeld, wybitny teoretyk lotów kosmicznych, autor wstępu do kosmonautyki. Teraz po niej został tylko ciemny ślad w kształcie prostokąta. Przeprowadzka do Łodzi miała jeszcze tą zaletę, że dziadek bardzo dbał o rozwój Arego oraz 3 jego sióstr, opowiadając im różne ciekawe historie oraz zachęcając do podejmowania różnych aktywności. Nie było to łatwe, bo cały czas trwała wojna. W Łodzi również podjął naukę w gimnazjum kończącym się maturą w 1929 roku. Był dobrym uczniem i nauka nie sprawiała mu większych kłopotów. Zainteresował się również przedmiotami ścisłymi, jak i techniką. Co ciekawe, młody Ary nie podzielał fascynacji literaturą przygodową, np. książkami Juliusza Werna, jak to było w przypadku większości pionierów podboju kosmosu. On wolał książki poważniejsze, np. mówiące o teorii względności Einsteina. Choć mając 17 lat, nie wszystko wtedy jeszcze rozumiał. Po maturze wyjechał do Krakowa z zamiarem studiowania na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1923 roku został przyjęty na Wydział Filozoficzny. Wybrał tą uczelnię, gdyż nie obowiązywały w niej limity przyjęć studentów pochodzenia żydowskiego, jak to miało miejsce np. na Politechnice Warszawskiej. Niestety, uczelni tej nie ukończył. Rok później postanowił zmienić uczelnię. Zorientowałem się, że kształcą mnie bardziej na astronoma niż na astronautę, a ja przecież od dzieciństwa miałem skłonności do konkretów, do mechaniki. Tymi słowami tłumaczył Ary swoją decyzję o zmianie uczelni. W czerwcu 1924 roku wsiadł w Gdyni na pokład statku płynącego do Hawru z kilkoma groszami w kieszeni i kompletnym brakiem znajomości języka francuskiego. Jego wybór padł na Wydział Mechaniczny Uniwersytetu w Nancy, który cieszył się we Francji dużą estymą. Brak znajomości języka był dużym problemem na początku studiów, dlatego w letnie wakacje dorabiał sobie na życie w różnych zakładach, w tym także w zakładach Renault, szlifując również umiejętności językowe. Tak więc kończąc studia, znał już biegle język francuski. Ponownie okazał się pilnym i zdolnym studentem, zajmując drugą lokatę na 33 możliwe. W latach 1928-1932 podejmuje studia doktoranckie na Sorbonie z zamiarem poszerzenia swojej wiedzy o kosmonautyce. Podczas studiów natrafia na pracę Kazimierza Siemianowicza „Wielka sztuka artylerii”, część pierwsza, później na niemieckie czasopismo Die Rakete, wydawane we Wrocławiu przez Niemieckie Towarzystwo Podróży Kosmicznych.
Dzięki temu czasopismu poznaje również ideę Konstantyna Ciałkowskiego. Stopnia doktora niestety nie uzyskał, bo promotor wycofał się w ostatniej chwili, twierdząc, że nikt z poważnych francuskich naukowców nie powinien patronować takiej tematyce pracy naukowej. Stwierdzenie to wydaje się dzisiaj dziwne, ponieważ w tym czasie Francuz Robert Esnault-Peltory był już znanym pionierem astronautyki. Rozczarowany całą sytuacją, w połowie 1932 roku powraca do Polski, do rodzinnej Łodzi i od razu bierze się do pracy. Przez 1,5 roku, po 12 godzin dziennie, pisze po francusku swoje największe dzieło – Wstęp do kosmonautyki. Zdecydował się na język francuski, będąc świadomy, że w Polsce książki tej nie wyda. Tematyka ta w naszym kraju nie była zbyt popularna. Chcąc pozyskać przychylne recenzje, przedstawia swoje tezy zawarte w książce na zebraniu sesji naukowej Towarzystwa Przyjaciół Astronomii w Warszawie. Zainteresowanie naukowców tym tematem jednak okazało się znikome. Tak więc, nie widząc perspektywy do dalszej pracy w Polsce, w 1934 roku wyjeżdża ponownie do Paryża. We Francji miał więcej szczęścia. Maszynopis Wstęp do kosmonautyki okazał się dużym sukcesem. Pozytywne oceny spływały z francuskiego towarzystwa astronomicznego, ale również z zagranicy, od Hermana Oberta i Waltera Hochmana. Wywołał na tyle duże poruszenie, że jeszcze w tym samym roku otrzymał nagrodę Rep Hirscha w wysokości 2500 franków. O tej nagrodzie mówiłem w ostatnim odcinku serii. Jak to często w życiu bywa, łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Pracę Starfelda postrzegano jako czysto teoretyczną i nikt nie wierzył, że w bliżej nieokreślonej przyszłości jego idee mogą się spełnić. Z tego też powodu również we Francji nie wydano jego książki drukiem. Propozycja współpracy przyszła z całkiem nieoczekiwanej strony. Jedynym krajem, który potraktował poważnie ideę Starfelda, była Rosja. Na zaproszenie Naukowo-Badawczego Instytutu Napędu Odrzutowego w Moskwie w czerwcu 1935 roku z polskim paszportem w ręku opuszcza już na stałe swoją ojczyznę. Odwiedzi ją jeszcze kilka razy, ale Rosja będzie już jego nowym domem. W 1937 roku w nakładzie 2000 egzemplarzy ukazuje się drukiem Wstęp do kosmonautyki. Przetłumaczona na język rosyjski i uzupełniona o nowe elementy, również tutaj uzyskuje bardzo dobre recenzje. Szczęście Arego nie trwa jednak zbyt długo. W połowie lat 30. w Związku Radzieckim nasilają się stalinowskie represje. Instytut zostaje rozwiązany, a Starfeld traci pracę. Zostaje ewakuowany na Ural, gdzie jako nauczyciel wykłada fizykę, matematykę oraz metaloznawstwo w technikum metalurgicznym w Sierowie. Jak sam wspominał, był to okres trudny, okres biedy i głodu oraz walki o przetrwanie. Po wojnie wraca do Moskwy, do swojego poprzedniego mieszkania na ulicy Nowosłuszczkowskiej. Nie ma formalnego zajęcia, a otrzymuje się z pisania artykułów do różnych gazet. Równocześnie w dalszym ciągu pracuje nad zagadnieniami kosmonautycznymi, choć nie jest uznawany przez radziecką naukę i nie ma z tej działalności żadnych zysków. Los zaczyna się uśmiechać do niego po publikacji książki Sztuczne satelity Ziemi, na rok przed wystrzeleniem Sputnika 1. To przecież nie kto inny jak on pisał o takich możliwościach 20 lat wcześniej we wstępie do kosmonautyki. Nawet obliczył odpowiednią trajektorię. Dlatego też bardzo często mówi się o Starfeldzie jako o Polaku, który wysłał Sputnika w kosmos. W 1961 roku otrzymuje doktorat honoris causa na Uniwersytecie w Nancy. W 1963 roku otrzymuje międzynarodową nagrodę astronautyczną Galaberta oraz tytuł zasłużonego działacza nauki i techniki Związku Radzieckiego. Mimo olbrzymiej popularności, jaką cieszyła się książka Arego Starfelda Wstęp do kosmonautyki, nigdy ona nie została wydana w języku polskim, choć w Polsce została napisana. Podobny los spotkał większość z jego 20 książek. Wpisywał natomiast do polskiej prasy popularno-naukowej, ponieważ do końca życia biegle władał językiem polskim.
Szacuje się, że oprócz książek był również autorem około 400 artykułów o szerokiej tematyce. Po wyjeździe do Moskwy odwiedził Polskę 2 razy. W 1967 i w 1976. Przygotowania do trzeciej podróży przerwała śmierć uczonego, który zmarł 5 lipca 1980 roku. Pochowany został na cmentarzu w Moskwie w Alei Zasłużonych. Na nagrobku widnieje sentencja Seneki: per aspera ad astra, przez cielnie do gwiazd. Na zakończenie warto dodać, że często korespondował z Konstantynem Ciałkowskim, choć nigdy się nie spotkali. Ciałkowski zmarł 1,5 roku po przyjeździe Sternfelda do Moskwy. Proszę przy okazji przekazać najserdeczniejsze pozdrowienia słuchaczom polskich. Wie Pani, otrzymuję bardzo wiele listów od ludzi z różnych miast, z Warszawy, Krakowa, Łodzi, Szczecina, już nie mówiąc oczywiście o moim rodzinnym mieście Sieradzu.